Hello, dzień doberek. Do you want teddy bear? I don't know, maybe like Valley. I have grabbed my daughter. As you know, I am talking about the work I used to do. Złapałam Nyki, zanim pójdzie na basen, bo chciałam się jej zapytać parę pytań. I want to ask her what she remember when I used to work. Chciałam ją zapytać, co ona pamięta z tych czasów, gdy ja pracowałam. I am out of job now for about 3 years. Teraz nie pracuję jakieś 3 lata. Życie jest fantastyczne. Life is wonderful when you don't have to go to work. But I will ask a question. And then I will translate in Polish. She can say a few things. Things. So, what do you remember when I used to go to work? Because I did work for many, many years. Yeah, I remember Mum was on shift work, so she had long shifts and often worked at night and early mornings, just all different times, not like a regular job from 9 to 5 in the day. So I was away from home around 12 hours, sometimes longer, depends with the last arrival of the aeroplane. Yeah, so sometimes because of those shifts, obviously I was working and I'm still working, and I work normal hours, but sometimes I wouldn't see Mum for a good few days because she'd be asleep when I came home or getting up to go to work. So we're living in the same house, a couple of bedrooms away from each other, but we didn't see each other. And I'd call her or send her a text message or leave a note if I needed to tell her something. So Nea, I will translate in Polish. Yeah, to po polsku już przeszłam na angielski, zaczęłam mówić po polsku. Jeszcze po polsku. Chciałam powiedzieć, że Nyki pamięta, że mnie w domu nigdy nie było, powiedzmy, jak miałam nocną zmianę, to niby to była popołudniowa zmiana. Jak wyjechałam z domu o 1 czy o 2 po południu, to wróciłam 2, 3 rano, zależy o której godzinie, jak długo był opóźniony samolot. Tak jak ja przyjechałam do domu i poszłam spać, przypuśćmy o 3 rano, moje dzieci już spały i mnie nie widziały. I one wstały, poszły do szkoły, czy poszły do pracy, a ja spałam, bo mi potrzeba było te 4-5 godzin spania. I później wstałam, prędko coś ugotowałam, zostawiłam w piekarniku czy w mikrofalówce dla nich ciepłe i one przyszły ze szkoły czy z pracy, miały ciepłe jedzenie, a ja już pojechałam do pracy. I tak było przez cały, przypuśćmy, tydzień czasu. So Nea, how many hours I slept? Do you know how many hours I slept? Yeah, not a lot of sleeping, not a lot of quality sleeping, I'd say. 4.5 hours. So if you obviously, pretend you're starting work at 3 or 4 a.m, you need to get up early because you need to get dressed and ready and eat a bit of breakfast, put makeup on, and then obviously drive to work to make it there on time. So at night time, you only get a few hours sleep. And then you try to make up the sleep on your days off, sleep in longer to try catch up on sleep. But of course, the first day was always sleeping 12 hours. Yeah, first day off. First day off.
Second day, do the groceries. Not saying anything about garden. No time, because sometimes I had only 2 days off, sometimes more. Depends how many shifts I have to do during the week. And then I went back to work again. No, just say I just done 6 shifts. Somebody called sick, and my boss is calling me, and I'm in the shop doing groceries to come to work. I said, I have just done 6 shifts. I need my time with my family. So I have to go to work. Teraz powiem po polsku, że pracowałam te długie godziny, długie zmiany. Czasami wychodziło 12 i dłużej godzin. W pierwszy dzień, jak miałam 2 dni wolnego, pierwszy dzień przeważnie spałam 12 godzin. Ich nawet nie widziałam w domu. A na drugi dzień poszłam coś kupić do jedzenia. I później ktoś w pracy, już 6 dni już przepracowałam, później ktoś z pracy zadzwonił, chory, że nie może przyjść do pracy, a to mój boss zadzwonił i chce, żebym ja przyszła do pracy. Ja mówię, że ja dopiero co skończyłam 6 zmian, jestem taka zmęczona, że już nie mogę chodzić. Migreny miałam bez przerwy, bo ten stres, to zmęczenie, to zaczął się tak wydzierać, że ja musiałam iść do pracy, robić 7. zmianę. So what else would you remember? I want to add that at the end I did plans in my head, and I have been thinking that I can't work anymore. My skin became matte. I was exhausted. I could not walk. Yeah, you get physically exhausted and mentally stressed from too much work. Too much work, not enough overwork. sleep. Yeah. I could not sleep on the sides because my shoulders hurt, my bones. I could not walk anymore. My toes, legs. Joints. I had swollen joints and feet. I had broken veins, small blue veins, because I was overworked. To jeszcze dodam po polsku, że tak się już narobiłam, tak się napracowałam przez te wszystkie lata, że na końcu sobie już planowałam, ja już nie mogę więcej pracować. Wyglądałam okropnie. Nie wiem, żebym jaki make-up zrobiła. Wyglądałam strasznie zmęczona, czarne oczy, napuchnięte, nogi spuchnięte, spuchnięte kostki, straszny stres. Nie mogłam spać na boku, tylko musiałam na plecach, bo mnie strasznie bolały ramiona już z przespania. I remember my daughter was saying, "Mom, you're snoring," and she has to close door in my bedroom. Do tego snoring from exhaustion. You just completely, body's so tired that it's just, you know, it's looking desperately for sleep. I Nyki przychodziła do mojej sypialki i zamykała drzwi, bo ja strasznie chrapałam, taka byłam przerobiona, przepracowana. No, but for people from overseas, life is like that in Australia, and you will experience and you will understand when you over here. It's not if you listen somebody telling you story, you think a different way. Ale tak to jest w Australii, że myślisz inaczej, ale gdy przyjedziesz do Australii, żebym nie wiem ile miała fakultetów skończonych, dostaniesz taką pracę, która ciebie wykańcza i tak się narobisz, tak się przerobisz, że po prostu organizm nie może już funkcjonować. And I remember I was asleep for one night and I heard like a bang or something that woke me up, and I got up obviously to have a look what it was,
and Mum's, you know, downstairs saying, "Oh, don't worry, I just got dizzy and, you know, I just tumbled kind of down the stairs," and that was from exhaustion, and to me that was actually normal. Yeah. And I didn't even worry, I just went back to bed because I knew she was so tired. And I have to go to work. I just wake up. Yeah. When I wake up, I had to sit a little bit on the edge of bed and to get my balance so I can get myself and go to work. To get ready, makeup has to be masked because I was at the airport, so you have to present yourself. And then drive to the airport, and from the second you at the floor, you have to perform constantly. It's different when you think, she works here. Every person at the airport is exhausted, but is not allowed to show. Yeah, it's customer service role, so you've got to be continuously, obviously, happy and providing for each customer, passenger that's around. And beside that, we've been watched on the cameras. We had camera, I don't know exactly how many. I went to control room all the time to search for something what I was given from the top to check, just say passenger. So I don't remember how many. I say we have at least 30 cameras minimum, and beside that cameras outside everywhere in the car parks and at the front of the buildings. So you could not at the time relax and sit, I'm obviously, tired. Obviously it's an airport, so there's going to be cameras there as well for security, security reasons, but they're also watching what's going on, watching the workers. Mówię o tym, Liki opowiedziała, że którejś nocy ona spała i usłyszała jakiś rumot wielki i obudziła się, wyszła ze swojego pokoju zobaczyć, co się dzieje, no bo wiesz, jak ja byłam w pracy, to moje obie córki były w domu same, może się ktoś włamał czy coś. To taki był wysoki odgłos, że ona wyszła zobaczyć, co się dzieje, a ja mówię, a to ja. Spadłam ze schodów, bo mówię, zakręciło mi się w głowie i stanęłam i stałam, dojść do siebie, a ja doszłam do pracy, to musiałam, wiecie, dojść do siebie, a nie mogłam zadzwonić, że jestem chora, bo by była straszna afera w pracy, bo tutaj tak jest, ogromna afera, masz dni wolne, możesz ich zużyć, dni chorobowe, ale tablica wisi na ścianie i dają ci kroski czy kropki czy kreski, że ile dni nie byłaś, i później musisz wypełniać papiery, dokumenty, dlaczego i tłumaczyć się. Więc ja nawet byłam taka chora i poszłam do pracy. Nie zabiłam się. Nie zapomniałaś coś powiedzieć, że ja poszłam prosto do łóżka znowu, bo dla mnie to było normalne, nawet wiedziałam, że zawsze jestem zmęczona. Tak, to nawet się nie bałam, nic i poszłam do łóżka. Mamie się zakręciło w głowie, przewróciła się, to ona poszła do łóżka z powrotem, bo to było dla niej normalka, że mamie się zawsze kręci w głowie. What else to add? Because my whole video is about the work I used to do, but I just want to ask her if she could add some things about work in Australia. So if something will come to your mind, you can add to it. Yeah, well, also obviously I've got my sister, so because Mum wasn't home a lot, she's quite younger than me, so I'd be making sure that she's as well ready, dressed, got in her books, all that stuff. Depending what grade she was in, sometimes
her school was very close. I'd walk This her school to was school. closed, and the other school was. The high school, she caught a bus sometimes. And lucky the bus was on the top of a street. Yeah, which was street. It was like a school bus, and also when I finally got a car, some mornings I started dropping her off to school, and then I would go on to my work. Yes, and some days I pick her up or drop her off, depends what shift I used to have. Oh, I want to add something, but powiem to po polsku, powiem po polsku, że moja córka, bo tam to chcę odciąć, moja córka była tak w roli jakby mama dla swojej siostry. I zależy w jakim czasie, bo ja pracowałam prawie 25 lat na zmiany, więc ona przyjęła taką rolę, pomagała siostrze. Jak ona była w szkole na drugiej ulicy, dzięki Bogu, bardzo blisko, to jej pomagała, czy zawsze spakować się, czy w pracy domowej. A jak już poszła do wyższej szkoły, też dzięki Bogu na naszej ulicy dla tej tylko szkoły był autobus, to ona szła tylko pod górkę i wsiadła do autobusu i wysiadła przed samą szkołą. To było bardzo, bardzo wygodne, ale one obie wszystko robiły. Gdy starsza córka już miała swoje auto, bo tutaj wszystkie dzieci 17 lat już mają auta, to jest tak obowiązkowe. I gdy ona już miała swoje auto, to odwoziła ją do szkoły, czy przywoziła, i ja odwoziłam i przywoziłam. But I want to say, I just remember, my daughter was in the high school, and I don't know where you are. Oh, she used to work and then she still study. So you're probably at the university. After work, she used to go to university. And I might say, can I say, she's got many certificates, many postgraduate. Yeah. She's got, I don't know, 5 3 or 5 degrees, and she's got master. And during the work time, she was studying also at university, so after work she used to go to university, and on my days off or when I had morning shift, I went to collect her from university because it was quite a long drive, and at one of the days, I think maybe she was at university, I was home and I had migraine. I was very sick. You remember? Yeah, And very briefly, yeah. yes, and I was very sick, and I had to pick up my younger daughter from school. And I took tablets, painkillers, to the extent that I fell asleep on the sofa. And my daughter was waiting for me. She finished school 2:45, so I should be there. And she was waiting for me. I have not arrived, just say to 3:20, because if I'm not there, teacher can't go home till every child from standing outside the school Has been is collected. And teacher asked her what is happening, and she explained, so till 5 o'clock, they've been waiting for me, and they've been wondering what have happened. And then my daughter said, I remember my mom have a migraine, she was sick today. So somehow I wake up and my mobile phone ring, and I have answered, and the phone. So what happened, I was like sleeping unconscious, and I wake up, and they said they going to drop off her home, so I don't have to drive anywhere. So that was
and that was from working, from being overworked and losing unconscious. That wasn't only one time. The one time I was sick and I fell I knew I am going to... Yeah, had like bad flu. Two of them. Bronchitis, so you already, body's already sick on top of being tired. Yes, and I took just my jacket off and I knew I'm getting sick. So I sat on the armchair and I fell. And I don't know, I thought maybe I was unconscious for up to 10 minutes and then I wake up. Co chciałam powiedzieć, że taka byłam zmęczona, przerobiona i miałam bardzo często migreny, ale te migreny tylko dlatego przez tą pracę zmienną i że byłam strasznie przepracowana. I miałam jednego dnia odebrać moją młodszą córkę ze szkoły, ona już była w wyższej szkole, jej powiedziałam, nie łap autobusu, ja Cię zabiorę do domu, przyjadę. Ale mnie zaczęła boleć głowa i zaczęłam brać tabletki. Wzięłam te tabletki i usnęłam na fotelu w telewizyjnym pokoju i tak usnęłam, że spałam tak długo, a moja córka czekała przed szkołą, mnie nie było, nauczycielka stoi, bo nikogo nie wypuszczą, żeby poszedł sobie sam gdzieś, muszą rodzice odebrać ich. I pyta się nauczycielka, coś się stało, mamy nie ma, to zaczęli inwestygację robić i w końcu moja córka sobie przypomniała, że ja byłam chora, że mnie głowa bolała, bo się pytały jej różne pytania, nie jest w pracy, to, tamto, to powiedziała, że mnie bolała głowa. Zaczęli do mnie dzwonić, ale ja po prostu byłam taka chora, prawie chyba nieprzytomna, leżałam na kanapie, że nie mogli się dodzwonić od 3:20 aż do 5 po południu. I w końcu, jak znowu dzwoni telefon, ja oprzytomniałam, odebrałam telefon, nawet nie mogłam mówić, a to nauczycielka mówi, że już jest 5 po 5 i zajmie około 40 minut, zanim przywiozą Larysę i zapytała się, czy jestem w porządku, czy coś, czy muszą zadzwonić na pogotowie. To jest taka sytuacja, jak pracujesz za granicą, jak się przerobisz strasznie i gdy nie masz nikogo, kto by Ci mógł pomóc, bo możesz umrzeć i nawet nie będzie wiedział. Nie. Okay, so that would be that. Anything else? She's going to swimming pool now. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ona pracowała po szkole, po pracy, uczyła się też, bo ona ma dużo, czasami, tak. Dużo ma, tak jak mówiłyśmy, świadectw, ma pięć fakultetów, ma też masta i chodziła do pracy, a po pracy chodziła na uniwersytet, uczyła się i ja ją odbierałam z uniwersytetu w te dni, w które ja nie pracowałam, ale tak było, że jak szłam na nockę do pracy, to ja już chciałam być w łóżku koło 8 godziny, bo musiałam wstać o 1, a ona kończyła o 8 wieczorem. Tak, bo to było po pracy, to zaczynało się o 6, 8. Zanim ja przyjechałam do domu, to było przed 10 spać. Poszłam spać 3 godziny, musiałam wstać do pracy. Ale co, chciałam pomóc moim dzieciom jak tylko mogłam. A później się to na mnie odbijało na zdrowiu, ale teraz nie pracuję, także nie mam co narzekać. I teraz nie masz migreny. Teraz nie mam migreny. Ale to... I don't have a migraines now. Yeah, możesz sobie spać. Yeah. If you want to immigrate to Australia, to get a good corporate job, Australia has a skill list for jobs that are lots of jobs that are available and they're trying to fill them. So if you have in particularly engineering, like engineering qualification, that's
good job for an immigrant to come to, and you probably can more easily find a corporate job. Doctors and healthcare workers, programmers, and and IT based jobs. There's a lot of headquarters, especially in Sydney and Melbourne. Had lots of headquarters of IT companies that do programming for all organisations and banks. You have to do a big research, because I had people working with me, cardiologists, lawyer, lots of educated people, and they could not get a job, so they have to work with me and do the normal simple work. It's not that you come to Australia, or I am a doctor and I will get job straight away, because to just say the doctor, you have to be able to be registered, study for 5 years again to get the Australian there's certain requirements, certain requirements that you must meet, and your qualifications must meet to be able to work that type of job. So they send you for 5 years to rural area before you stay in the big town, so you're on your own in the rural area. Yes, because I'm not in the medical industry, I don't know. But you've got cousin doctor. Yes, they grew up here and studied in Australia, so that's different. But yeah, depending on what skills you have, I think if you want to immigrate, you should do your research first, and even postpone your immigration, do some study or courses to match up to that skill list, and then there are more jobs available for immigrants, basically. There's a lot of vacancies, especially now in healthcare and aged care, as Australia has an aging population. Po polsku, jeżeli chcecie przyjechać do Australii i dostać pracę, to musicie mieć wykształcenie wysokie, może doktorów szukają, informacja i technologia, engineering, po polsku inżynierów, bardzo specyficzne prace, ale też w 100% to nie jest to, że dzisiaj dostaniecie tą pracę. Słyszałam w radiu, było ogłoszenie, naściągali dużo from Ireland and Scotland wysoko wykształconych mężczyzn, doktorów i naprawdę wysoko wykształconych ludzi, ponieważ obiecali im pracę i mieszkanie, i później się okazało, że oni musieli pracować w kopalni w Australii. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, ja też, bo to było w radiu, i te osoby, które właśnie przyjechały do Australii, opowiadali czego oni się spodziewali, a jaką pracę dostali. What else? Anything else? And when you come to Australia, make sure you have 100%, 200% research, because you might expect, this is like thinking prototype. I'm going overseas, not only to Australia, or overseas, and the government will give me a lots of money. Straight away true. For no reason, land up at the airport and you think, okay, now I will go to bank account and I've got $1 million there. You've got zero. So you have to be prepared. It's not that easy like your friend telling you. Life is completely different. Another good idea is looking into being sponsored by an Australian company. Some companies require speakers
from different nationalities, and they'll sponsor you to come and work. So you will have the interview, you know, over Zoom or a telephone call, and everything will be organised for you before you come to Australia. So that's a good thing also to research. To najlepiej jest dostać pracę, zanim przyjedzie się do Australii, dostać pracę, załatwić sobie z jakąś firmą, która Was sponsoruje, i przyjedziecie tutaj na pewno Wam da też mieszkanie, tak, czasami auto, pomagają, żeby mieć dobry start, ale to musicie wszystko mieć załatwione na 100%. Nie możecie liczyć na sąsiadów, jak nie macie rodziny, też nawet gdy macie rodzinę, to też nie możecie liczyć, bo jedzenie jest bardzo drogie, rachunki, opłaty bardzo drogie. No powiedz, ile kosztuje teraz wynajęcie na tydzień pokoju czy domku, gdzie możesz z 4 czy 5 osób się dzielić? Ile kosztuje? Jak chcesz być blisko sklepy i szkoły i szpitala i może to wynajęcie w Gold Coast, jak masz 3 pokoje, sypialki, to kosztuje $1000 na tydzień. Najmniej $1000, zależy na którym piętrze jesteś. Okay? So to rent, she's saying, to rent accommodation, just say you want to rent accommodation and you have find 3-bedroom apartment or 3-bedroom house in the place where you've got all of the facilities, banks close by, hospital close by, school close by, shopping center, and maybe a sea. So for 1 week to to rent apartment or house for one person for 1 week, it will be minimum $1,000, and price going up depends on which floor you are. And if you have a friends and they pay the share, maybe if you're lucky you will find accommodation in the good spot. The problem with me is many of my viewers probably have noticed that I start talking, saying something in English and I finish in Polish or opposite, and then I got lost because I don't know what I was saying. So Nea, jeżeli chcesz wynająć mieszkanie w Australii, w miejscu, gdzie masz blisko sklep, gdzie masz blisko transport, blisko szpital, blisko szkoły, jeżeli masz dzieci, i jeżeli chcesz wynająć mieszkanie, które ma, przypuśćmy, 3 sypialki i masz 2 znajomych, którzy chcą z Tobą się dzielić i każdy musi płacić za ten pokój, za swój pokój, a kuchnię razem sobie używacie, to cena w tej chwili jest za tydzień od $1000 i idzie wyżej, zależy czy to jest domek i na którym piętrze, jeżeli to jest apartment, na którym piętrze jest to mieszkanie. I cena się podnosi wyżej i wyżej. To powiedzcie mi, gdzie zarobicie $1000 na tydzień, żeby za to zapłacić? Gdzie? Nigdzie tak nie ma. Musisz mieć dobrą pracę i dobrą pracę, wysokie straszne stanowiska, jakiegoś tam dyrektora. Oprócz tego to nie jest tylko to, że zapłacisz za wynajęcie, ale masz światło drogie, wodę musisz płacić, musisz kupować jedzenie jest bardzo drogie, jakieś tam, jak masz auto, musisz rejestrację, musisz ubezpieczenie. Tutaj jest obowiązkowe ubezpieczenie, to musisz zapłacić. A skąd Ty weźmiesz tych pieniędzy?
Wtedy Polska pachnie miodem. Do Polski. I dopiero koło nas, no, tutaj na drugiej ulicy, mieszkał pan w swoim aucie i miał pies. Dużego takiego psa. Bo nie wiem, co się dokładnie stało, może zgubił pracę, to muszą mieszkać w aucie i ludzie pomagały mu, dawali jedzenie za darmo. Gotowali, psowi jedzenie kupowali. I wodę i w końcu ktoś pomógł mu jakąś pracę dostanąć. Nie wiem jaką i wtedy jakąś fizyczną pracę. I wtedy mógł wprowadzić się dziś. Ale zanim on tą pracę poszedł do pracy, nie wiem ile dni w tygodniu, czy wszystkie dni, to nie miał gdzie tego psa zostawić, to ludzie, jedna osoba, która miała dom z ogrodzeniem, z podwórkiem, powiedziała, że podczas tych godzin pracy ten pies może być u nich, żeby nie był w aucie, bo by zdechł w aucie. Bardzo gorąco jest tutaj, ty nie możesz zamknąć pies tam i zostawić, to ten pies tam był u niej, na pewno miał jedzenie i wodę i leciał sobie po podwórku. I wtedy jak ten pan przychodził od pracy i jeszcze do auta szedł, to odbierał ten pies. I spali jeszcze przez jakiś okres czasu w aucie. I to jest w normalnym, nie wiem jak po polsku, neighborhood. Normalnej dzielnicy, na normalnej ulicy, gdzie nie ma złodziejstwa, bicia ani nic. Ja spał w aucie, bo nie miał gdzie. Drogo się zrobiło wszystko. What she was saying that on our street in our suburb, like walking distance from us, one man had a dog, big dog, and something happened, so he has to sleep and live in the car. That was for a long time. Good few months that was. Yeah, and through the community page, people help him because the community page advertised information about him. People ask questions, so people cook, give him hot food. They used to buy food for the dog. Somebody eventually give him proposition to work for him. I don't know where, what he did and how many days a week. So he said okay, but he has nowhere to leave the dog. So somebody else said, okay, I will help you out. Bring your dog before you go to work. He stay on our yard because our yard is secure with fence. And when you finish work, take your dog back. And before he got some kind of different accommodation, that's what he did. And it's very, very hard because like he got some unemployment money, but it was not enough to cover accommodation. Living costs. It's just so expensive. So Australia recently, by politicians, had been declaring that there is a rental crisis, that there isn't enough affordable housing available for people with regular payments. So if you earn a lot of money, it was obviously easy for you to find accommodation because you can afford to pay rent or buy a house. But for most people who have got regular incomes, they couldn't even afford to be renting in a normal standard house or unit because the prices in the capital cities have risen astronomically. And they need 300,000 new houses. 300,000 new houses, and where are they going to take them from? And that also has led a lot of people
to go live in places that are more undesirable because that's only where they can afford. So that could be 3 hours away from a capital city where there's not many facilities, but just so they can afford to live, basically. Tak, rząd mówi, że w tej chwili potrzeba 300 000 miejsc zamieszkania, domów czy w blokach. 300 000, żeby Australijczycy mieli się gdzie wprowadzić i mieszkać. Nie tylko panienka czy kawaler, ale całe rodziny. I od czasu, przez ostatnie jakieś 2 czy 3 lata, ceny poszły tak wysoko w górę, że normalne osoby po prostu nie mogą sobie poradzić z spłacaniem swojej pożyczki, czy wynajmować jakiegoś pokoju, czy mieszkania. I mieszkają 3 maluśkie dzieci i maluśkie baby na ramieniu. Widziałam, mieszka też w aucie, na ulicy, bo nie ma się gdzie podziać. Widziałam, czytałam, zdjęcia były, pokazywali. Baby na ramieniu, bo nie ma pieniędzy, czym zapłacić, żeby spać w 4 ścianach. I dlatego, że jest tak strasznie ciężko, dużo ludzi szuka teraz pracy poza miastami, wyjeżdża jadąc 3 godziny do pracy w jedną stronę czy w drugą stronę, albo się wyprowadzają na takie, można powiedzieć, przedmieścia, półwioski, bo po prostu tam jest trochę taniej i robią byle jaką pracę, aby coś mieć, bo ta praca, którą mają w mieście, nie wystarcza na opłaty w mieście życia i w mieście wszystkich opłat, które musisz zapłacić, od których się nie możesz wykręcić. Co jeszcze? Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, bo nam się ciągle coś przychodzi na głowę, będziemy robić następne sesje różne, napiszcie w komentarzach, my odpowiemy. If somebody wants to know something, please ask questions in the comments. We will do another session and we will answer, we will let you know what we know, not 100%, but what we know, okay? Yep. That was very long, very long. That's all from 2 hours, because my job, work where I used to work, and this, 2 hours. I hope you're still here. Miejmy nadzieję, że tutaj dalej siedzicie.